Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie karmieniu noworodka. Z neonatologicznego punktu widzenia wspieramy karmienie naturalne. Karmienie naturalne jest to przystawianie noworodka do piersi, bądź też karmienie noworodka odciągniętym pokarmem matki. Karmienie naturalne wypływa w głównej mierze z decyzji matki. Jest to jednak najkorzystniejsza podaż pokarmu noworodkowi z uwagi na substancje zawarte w mleku matki, jak laktoferyna, oligosacharydy, immunoglobulina A, substancje przeciwzapalne, immunomodulujące, substancje sprzyjające rozwojowi mikrobioty przewodu pokarmowego oraz zapobiegające chorobom, czy też sprzyjające rozwojowi układu sercowo-naczyniowemu. Dlatego w oddziale neonatologicznym, jeśli tylko sytuacja na to pozwala, czyli stan pacjenta i matki, jak najbardziej neonatolodzy wspierają karmienie naturalne i umożliwiają ten rodzaj podaży pokarmu noworodka, umożliwiają przystawianie noworodka do piersi zarówno w oddziale położniczym, jak i w oddziale patologii noworodka, jak również w oddziale intensywnej terapii noworodka, w tym także wcześniaków. Noworodek po urodzeniu traci 10% masy urodzeniowej ciała. Wynika to z różnych aspektów, chociażby z oddania pierwszego moczu, oddania smułki, zmiany metabolizmu po urodzeniu. Jest to zjawisko naturalne. Po ubytku masy ciała, który ma miejsce głównie w drugiej dobie życia, od 3-4 doby życia noworodek powinien przybierać na masie. Noworodek powinien przybierać na masie około 10 do 30 gram na dobę, tak aby po tygodniu życia osiągnąć mniej więcej masę urodzeniową. I trend taki, czyli właśnie masa urodzeniowa ciała w pierwszej dobie życia, w drugiej ubytek masy ciała, w 3-4 dobie życia przyrost masy ciała noworodka, tak aby po tygodniu osiągnąć masę urodzeniową. Ten trend jest jak najbardziej naturalny. Jeśli mamy wątpliwość co do aktualnej masy ciała dziecka, warto odnotowywać wartości masy ciała noworodka na siatkach centylowych zawartych w książeczce zdrowia dziecka, jaką otrzymuje każdy noworodek, czyli jego matka w dobie wypisowej w oddziale szpitalnym. Jeśli ważymy dziecko samodzielnie, czyli w domu, powinno odbywać się to podobnie jak w oddziale szpitalnym, czyli o jednakowej porze, czy też rano, czy też wieczorem po kąpieli. Decyzja jest indywidualna, ważne, aby to miało miejsce o jednakowej porze. Jeśli noworodek jest karmiony jedynie naturalnie i mamy wątpliwość, ile tak naprawdę zjada, warto ważyć noworodka przed i po karmieniu, aby móc to oszacować. Jeśli w trakcie karmienia dziecko odda stolec, to pampersa z tą zawartością należy zważyć, jak również zważyć suchego pampersa i odjąć otrzymywaną wartość od masy ciała otrzymanej u dziecka po karmieniu. Jeśli dalej mamy wątpliwości, nie dysponujemy tego rodzaju możliwością zważenia noworodka, no to możemy posiłkować się bardzo grubym, szacunkowym pomiarem, mianowicie samemu stanąć na wagę z dzieckiem, a następnie stanąć na wagę już bez noworodka i oszacować tę różnicę. Jest to pomiar obarczony dużym ryzykiem błędu, nierekomendowany jednakże, jeśli mamy dużą wątpliwość i nie dysponujemy innymi możliwościami, można się tego typu postępowaniem posiłkować. I to pozwoli nam ocenić efektywność karmienia piersią, ponieważ oczywiście wspieramy karmienie piersią, ale zależy nam z punktu widzenia pacjenta na jego efektywności. W momencie, kiedy dochodzi do trudności w karmieniu piersią, to znaczy noworodek nie zjada należnej porcji, bądź też ubytek masy ciała jest powyżej 10%, co może grozić zaburzeniem jego dobrostanu, przede wszystkim zaburzeniem prawidłowego wzrastania noworodka po urodzeniu, co może mieć konsekwencje w przyszłości, jeśli chodzi o trend jego wzrastania, bądź też dochodzi do nasilonej żółtaczki u noworodka lub też występują innego rodzaju nieprawidłowości w postaci chociażby dochodzi do ciężkiego stanu dziecka, występują wady wrodzone, które uniemożliwiają pełne karmienie naturalne, bądź też matka decyduje chociażby okresowo o wstrzymaniu karmienia piersią, czy też matka jest nieobecna w oddziale z uwagi na jej stan zdrowia, bądź też transport matki do innego ośrodka, bądź też transport dziecka do innego ośrodka, bądź też przebywanie matki w oddziale intensywnej terapii po porodzie.
bądź też stosowanie przez matkę leków, które przenikają do mleka, czy też inne okoliczności, które nie sprzyjają prawidłowego efektywności karmienia naturalnego, można noworodka dokarmiać. Dokarmianie jest to podaż mleka towarzysząca karmieniu naturalnemu, czyli właśnie podaż mleka w okresie karmienia piersią, a nie odstąpienie od karmienia piersią. Dokarmianie jest jak najbardziej rekomendowane z uwagi na zachowanie dobrostanu noworodka i utrzymanie trendu zależnego od ubytku masy ciała oscylującego w granicach 10% po urodzeniu. Dokarmianie nie ma na celu zaprzestanie karmienia piersią, bądź też jego dokarmianie sprzyja zachowaniu dobrostanu noworodka i odbywa się na zlecenie lekarskie. Sytuacją komfortową jest dokarmianie noworodka pokarmem matki. Dokarmianie noworodka pokarmem matki ma miejsce w sytuacji, kiedy matka odciąga swoje mleko przy użyciu laktatora. Laktatory obecne są w oddziale położniczym, jak również wiele kobiet po urodzeniu dysponują już własnym sprzętem. Jeśli chodzi o odciąganie pokarmu matki, może ono odbywać się całkowite, czyli całkowite opróżnienie piersi, bądź też częściowe, czyli opróżnienie piersi nie do końca. I to odciąganie pokarmu powoduje, że mamy objętość mleka zgromadzoną w butelce, którą można podać noworodkowi po karmieniu piersią. I jest to jak najbardziej trend rekomendowany przez neonatologów w postaci dokarmiania noworodka po urodzeniu odciągniętym pokarmem matki, kiedy ssanie z piersi nie jest efektywne z uwagi na różne uwarunkowania wynikające czy to ze strony matki, czy to ze strony dziecka, bądź też po prostu okresu przejściowego do czasu wykształcenia się pełnej laktacji. Dokarmianie odciągniętym pokarmem matki jest jak najbardziej sprzyjającą sytuacją i umożliwia kontrolną podaż pokarmu dziecku dodatkowo do karmienia piersią, a karmienie piersią i przystawianie noworodka sprzyja wytwarzaniu się więzi między matką a dzieckiem. W momencie, kiedy mamy podaż mleka w butelce, jesteśmy w stanie oszacować objętość podawanego pokarmu. I tak w pierwszej dobie życia noworodek powinien otrzymywać 10 ml na porcję. Noworodek karmiony jest co 3 godziny, w związku z czym takich karmień w ciągu doby odbywa się 8, czyli 8-krotnie w ciągu pierwszej doby życia dziecko może otrzymać dodatkowo 10 ml mleka, najlepiej mleka matki. Większość ośrodków już dysponuje możliwością alternatywną, mianowicie podażą mleka z banku mleka kobiecego. Stosowane jest to zwłaszcza w szczególności w oddziałach intensywnej terapii przy prowadzeniu wcześniaków. Jeśli nie dysponujemy pokarmem matki, czy też pokarmem z banku mleka kobiecego, można posiłkować się mieszanką początkową. Zasada jest jednakowa niezależnie od rodzaju pokarmu, jakim dysponujemy, czyli 10 ml na porcję w pierwszej dobie życia dziecka. W kolejnych dniach życia zwiększamy podaż mleka o 10 ml na porcję, czyli w drugiej dobie życia będzie to 20 ml mleka na porcję, w trzeciej 30 i tak dalej, dochodząc do 100 ml szacunkowo około 10 doby życia. I taką wartość trzymamy w okresie noworodkowym, ponieważ według najnowszych doniesień badań naukowych przekarmianie noworodka sprzyja otyłości w okresie wieku rozwojowego u pacjentów. Jeśli lekarz podejmuje decyzję o dokarmianiu pacjenta mieszanką początkową, odbywa się to na zlecenie lekarskie, to znaczy w czasie przebywania pacjenta w oddziale neonatologicznym mleko wydawane jest przez pielęgniarki bądź położnych matce. Za każdym razem powinna być to świeża porcja mleka, to znaczy jeśli dziecko na dane karmienie nie wypiło pełnej rekomendowanej podaży mleka, należy je zutylizować i po 3 godzinach otrzymać świeżą porcję mleka. W okresie dokarmiania noworodka mieszanką początkową następuje również kontrola karmienia, to znaczy odbywa się ważenie noworodka i określanie jego przyrostu masy ciała. Ma miejsce również kontrola oddawanych stolców, jakości tych stolców, kontrola ewentualnych ulewań, kontrola ewentualnych wymiotów i innych zaburzeń, które mogą towarzyszyć wprowadzaniu mieszanki sztucznej. Natomiast najczęściej odbywa się to wespół z relacją matki, jak przebiega takie karmienie i podaż tej mieszanki początkowej. Jeśli stan dziecka na to pozwala, to również w oddziale patologii noworodka rekomendowane jest karmienie naturalne i w sytuacji stabilizacji stanu pacjenta takie karmienie jest jak najbardziej możliwe i
Zespół personelu medycznego swoje działania kieruje ku temu, aby takie karmienie umożliwić matce, jeśli jest ona obecna w oddziale, bądź też jeśli odwiedza swoje dziecko, aby mogła przystawiać pacjenta do piersi. Podobna sytuacja ma miejsce w oddziale intensywnej terapii noworodka, jeśli tylko stan dziecka na to pozwala. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do karmienia piersią, to ze strony matki istnieje ich bardzo niewiele. Mianowicie jest to HIV, czynna gruźlica u matki, ciężki stan matki bądź też leki przenikające do mleka. Ze strony dziecka jest to galaktozemia, jest to wada wrodzona, np. duży rozszczep podniebienia. Może być to również wrodzony niedobór laktazy, bądź też ciężki stan dziecka, choroby serca, zaburzenia hemodynamiczne uniemożliwiające przystawianie noworodka do piersi i konieczność jego przebywania w inkubatorze oraz zastosowania szeregu procedur neonatologicznych. W większości przypadków, poza wymienionymi wcześniej, są to wskazania względne, czyli okresowe bądź czasowe, a przede wszystkim karmienie naturalne wynika z decyzji matki. Jeśli matka rezygnuje z karmienia naturalnego, z przystawiania dziecka do piersi, noworodek jest karmiony wówczas sztucznie. Przebieg karmienia naturalnego w oddziale neonatologicznym zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy od sposobu rozwiązania ciąży. Po porodzie siłami natury, w okresie kontaktu skóra do skóry zajmującym 2 godziny po porodzie, jest to pierwsza możliwa i sprzyjająca okoliczność ku temu, aby takie karmienie mogło mieć miejsce. Jeśli poród rozwiązany jest drogą cięcia cesarskiego, no to oczywiście takich warunków jak kontakt skóra do skóry nie ma możliwości przeprowadzenia na sali operacyjnej w pełnej okrasie. W związku z powyższym i po ustabilizowaniu stanu dziecka oraz po zakończeniu zabiegu u matki, kiedy przebywa ona w oddziale położniczym, jak najbardziej takie przystawienie noworodka do piersi może mieć miejsce. Jeśli noworodek przebywa z matką w oddziale rooming in, to karmienie naturalne może mieć miejsce w czasie całego pobytu. Jeśli w oddziale patologii, to tak jak wspomniałam wcześniej, po ustabilizowaniu stanu dziecka. Jeśli w oddziale intensywnej terapii, to stosowane są również inne rodzaje karmienia, karmienie enteralne oraz karmienie parenteralne, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o wcześniaki, to tutaj podaż również, jeśli stan dziecka na to pozwala, to karmienie naturalne jak najbardziej w pierwszej kolejności. Jeśli nie jest ono możliwe, u wcześniaków stosuje się karmienie poprzez sondę dożołądkową, czyli założony taki cewnik, inaczej zgłębnik dożołądkowy przez usta bądź nos bezpośrednio do żołądka, przez który podawany jest pokarm. Najkorzystniejszą sytuacją dla pacjenta jest podaż pokarmu metodą grawitacyjną, czyli kiedy mleko spływa po prostu do żołądka, niż poprzez strzykawkę. Taki sposób nie stoi na przeszkodzie, aby podawać wcześniakowi mleko matki. Podaje się mleko w kolejności jego odciągania, czyli najpierw siarę, następnie mleko przejściowe, następnie mleko dojrzałe. Mleko dojrzałe podaje się w kolejności jego odciągania. W pierwszej kolejności podawane jest mleko świeże, w drugiej kolejności mleko zamrożone. Mleko zamrożone podawane jest w kolejności jego mrożenia, czyli kiedy mrozimy mleko odciągane za pośrednictwem laktatora, to warto to mleko porcjować i podpisywać datą jego utworzenia. W czasie takiego karmienia noworodka powinna być stosowana również pielęgnacja jamy ustnej, która polega na tym, iż za pomocą gazika nasączonego przygotowaną wodą czyści się wewnętrzną błonę śluzową jamy ustnej. W oddziale intensywnej terapii noworodka, bądź też w oddziale patologii noworodka, jednym ze sposobów karmienia pacjenta jest żywienie enteralne. Żywienie enteralne, czyli inaczej dojelitowe, jest to bezpośrednia podaż pokarmu do żołądka, tak jak wspomniano wcześniej, przez zagłąbnik dożołądkowy, inaczej zwaną powszechnie sondę. Karmienie takie, karmienie enteralne, może być całościowe, to znaczy kiedy pokrywa ono powyżej 50% zapotrzebowania energetycznego na dobę u pacjenta, bądź też częściowe, jeśli pokrywa poniżej 50% zapotrzebowania dobowego energetycznego pacjenta. Celem żywienia enteralnego jest oczywiście odpowiednie odżywienie pacjenta, jest ograniczenie utraty przez niego masy ciała, jak również zagwarantowanie prawidłowego wzrastania i rozwoju. Jest również zagwarantowanie prawidłowego przyrostu masy ciała dziecka. To znaczy wcześniaki powinny przybierać około 12 do 16 gramów na kilogram na dobę, a noworodki donoszone od 10 do 30 gramów na kilogram na dobę. I w przypadku stosowania karmienia enteralnego wykonuje się taką kontrolę poprzez codzienne odnotowywanie aktualnej masy ciała dziecka i kontrolę jego przyrostów.
Żywienie enteralne jest to podaż pokarmu, czyli mleka w ilości 24 ml na kilogram na dobę. Poniżej tej wartości stosuje się tak zwane minimalne żywienie troficzne, inaczej żywienie troficzne, które ma na celu nie wartości odżywcze do końca, ponieważ podaż jest zbyt mała, ale pobudzanie funkcji przewodu pokarmowego w postaci pobudzania jego motoryki, pobudzania wydzielania enzymów przewodu pokarmowego, czy też tworzenia się mikrobioty przewodu pokarmowego. Jest to żywienie troficzne, korzystne, kiedy jest ono prowadzone również z zastosowaniem pokarmu matki. Pory karmienia noworodka, jeśli chodzi o karmienie enteralne, powinny być stałe. Najczęstszy schemat stosowany w oddziałach neonatologicznych, ale oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna i w zależności od danego ośrodka, ale przykładowy jednym z nich może być o 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 i 3 w nocy. Jeśli stan pacjenta tego wymaga, czasami prowadzone są częstsze karmienia, to znaczy na przykład w postaci 10 karmień na dobę, czyli wtedy odstęp nie wynosi 3 godzin, tylko jest krótszy i karmione jest wtedy dziecko mniejszą objętością pokarmu, wyliczaną w zależności od rekomendowanej ilości karmień. Żywienie enteralne rozpoczyna się po urodzeniu najszybciej jak to jest możliwe, czyli po ustabilizowaniu stanu klinicznego pacjenta oraz właściwym umiejscowieniem sondy ze sprawdzeniem jej położenia. I taki przykładowy schemat rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne to jest podaż enteralna u wcześniaków w ilości 2 ml w pierwszej dobie życia, 5 ml w drugiej, 8 w trzeciej, 11 ml na porcję w czwartej dobie życia, 14 ml w piątej dobie życia, 17 w szóstej i 20 ml na porcję w siódmej dobie życia. Podaż enteralną należy zwiększać w tempie od 10 do 30 ml na kilogram masy ciała na dobę. Oczywiście, jak wspomniano wcześniej, główną rolę odgrywa tutaj stan kliniczny pacjenta, jego choroba podstawowa, choroby współistniejące, przyrost masy ciała, bilans płynów z oceną diurezy oraz z oceną innych substancji, jakie dziecko otrzymuje, innych leków. Jeśli chodzi o podaż w karmieniu enteralnym, podaż mleka, może ona odbywać się metodą grawitacyjną, czyli tak jak wspomniano wcześniej, pokarm spływa swobodnie przez sondy bezpośrednio do żołądka. Może odbywać się on również poprzez karmienie przerywane, czyli wolna podaż odmierzonej ilości pokarmu podawana przez strzykawkę podłączoną do zagłębnika, albo może to być wlew ciągu, jeśli stan kliniczny tego wymaga, to poprzez strzykawkę umiejscowioną w pompie mleko jest podawane w ciągłym wlewie. Stosowanie żywienia enteralnego niezależnie od rodzaju metody nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby stymulować jednoczasowo odruch ssania, to znaczy w czasie podawania mleka do żołądka przy zastosowaniu smoczka bądź też palca osoby pielęgnującej zaopatrzonego w rękawiczkę. Taki odruch ssania jak najbardziej może być stymulowany. Sprzyja to jednoczasowej korelacji odruchu ssania z podażą pokarmu, co miałoby ułatwić w przyszłości karmienie naturalne, przystawianie noworodka do piersi i sprzyjanie prawidłowemu wytworzeniu odruchu ssania w przyszłości u takiego pacjenta. Pełne żywienie enteralne oznacza podaż enteralna pokarmu w ilości 160 do 180 ml na kilogram na dobę. Jeśli noworodek jest w ciężkim stanie, doszło do perforacji przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, martwiczego zapalenia jelit, rozległego zapalenia w obrębie jamy brzusznej, bądź też mamy do czynienia z rozległą wadą przewodu pokarmowego w postaci chociażby wytrzewienia czy onfalocele, to są sytuacje wymienione przeze mnie, są przeciwwskazaniami do zastosowania żywienia enteralnego. I wówczas w oddziale intensywnej terapii możemy zastosować żywienie paraenteralne, czyli brak możliwości podaży pokarmu bezpośrednio do żołądka z uwagi na różne zaburzenia w obrębie przewodu pokarmowego są wskazaniami do podaży żywienia drogą pozajelitową, czyli właśnie paraenteralną. Żywienie parenteralne jest to podaż pokarmu bezpośrednio do żyły poprzez cewnik umiejscowiony w żyle, jednym z głównych naczyń, czyli właśnie poprzez tak zwane wejście centralne. Bezpośrednio po urodzeniu stosowane jest wejście w żyle pępowinowej, czyli właśnie cewnik w pępku, bądź też w okresie przebywania pacjenta w oddziale intensywnej terapii jednym z takich sposobów jest podaż poprzez żyłę udową. Warunkiem rozpoczęcia żywienia parenteralnego jest prawidłowe umiejscowienie wejścia centralnego i sprawdzenie jego położenia.
Żywienie parenteralne powinno się rozpocząć najszybciej jak to możliwe, najlepiej w ciągu 2 godzin od urodzenia. Żywienie parenteralne polega na podaży substancji odżywczych poprzez cewnik umiejscowiony w żyle bezpośrednio do krwi. Żywienie parenteralne może być całkowite, to znaczy jeśli podaż żywienia drogą parenteralną przekracza 50% zapotrzebowania energetycznego pacjenta na dobę, bądź też częściowe, jeśli pokrywa ono mniej niż 50% zapotrzebowania energetycznego pacjenta na dobę. Celem żywienia parenteralnego jest oczywiście zaspokojenie potrzeb żywieniowych pacjenta, u którego nie jest możliwa podaż pokarmu drogą przewodu pokarmowego. Wskazaniem jest oczywiście stan ciężki pacjenta, niedojrzałość przewodu pokarmowego, niedrożność przewodu pokarmowego, martwicze zapalenie jelit, perforacja przewodu pokarmowego, krwawienie, wada przewodu pokarmowego albo ciężki stan pacjenta z zaburzeniami hemodynamicznymi, jak hipotermia czy inne nieprawidłowości, czy inne procedury neonatologiczne, które musimy przeprowadzić, aby ratować życie pacjenta, które uniemożliwiają podaż bezpośrednio mleka do żołądka. Żywienie parenteralne jest to mieszanina substancji odżywczych. W jej skład wchodzą płyny, aminokwasy, glukoza oraz lipidy. Wchodzą również elektrolity, jak sód, potas, wapń, magnez oraz fosforany. Jak również wchodzą pierwiastki śladowe, jak cynk, miedź, selen, chrom, manganian oraz molibden. Jak również jest to podaż witamin A, D, E, K, C oraz witamin z grupy B. Podaż witamin i pierwiastków śladowych ma miejsce po 7 dobie życia. Przygotowana mieszanina żywienia pozajelitowego występuje w postaci 2 worków. W pierwszym worku mamy płyny, aminokwas oraz glukozę, osobnym workiem są lipidy i lekarz decyduje o podaży zawartych substancji, ich ilości w mieszaninie w zależności od wieku płodowego pacjenta, doby życia, stanu klinicznego, chorób współistniejących, bilansu płynów, jaki przeprowadza oraz innych leków, jakie pacjent otrzymuje w postaci płynów, aby zachować prawidłową równowagę i podaż płynów zależną od doby życia na podstawie aktualnie obowiązujących standardów Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. W czasie podaży żywienia powinna być monitorowana nie tylko masa ciała dziecka, ale również diureza. Powinny być monitorowane wyżej wymienione parametry poprzez okresowe wykonywanie badań dodatkowych. Część z tych wymienionych parametrów jest również dostępna w badaniu gazometrycznym. Przy osiągnięciu podaży enteralnej mleka, które prowadzimy jednoczasowo oczywiście w przypadku stosowania żywienia pozajelitowego, to jeśli osiągnięcie podaży mleka enteralnej przekracza 50 ml na kilogram na dobę, można zmniejszać podaż parenteralną żywienia. W przypadku osiągnięcia od 80 do 100 ml na kilogram na dobę podaży enteralnej można odstawić lipidy. W sytuacji, kiedy pacjent przekroczy od 100 do 120 ml podaży enteralnej na dobę, można zakończyć żywienie pozajelitowe. Celem jest podaż enteralna osiągająca od 160 do 180 ml na kilogram na dobę. I z uwagi na konieczność obecności wejścia centralnego, jak wspomniano wcześniej, żeby podaż żywienia pozajelitowego była możliwa, żywienie pozajelitowe stosuje się możliwie jak najkrócej, aby uniknąć powikłań wynikających z tego faktu. Również w niektórych ośrodkach dostępne są substancje gotowe w postaci mieszaniny składników wchodzących w skład żywienia pozajelitowego przygotowane przez producenta. Jest to korzystne w sytuacji nagłej konieczności zastosowania żywienia pozajelitowego u pacjenta, ponieważ inaczej przebiega możliwość doboru składników w sytuacji stabilnego stanu klinicznego pacjenta przebywającego stale w oddziale intensywnej terapii. W sytuacjach nagłych, czyli nagłego pogorszenia stanu dziecka, może być konieczność wykonania zabiegu operacyjnego bądź też transfuzji uzupełniającej. Takie przygotowane mieszaniny substancji odżywczych przez producenta stanowią alternatywę postępowania neonatologicznego. Jeśli chodzi o częste zjawiska w oddziale położniczym u noworodków donoszonych, jakie mogą mieć miejsce w sytuacji karmienia, to najczęściej z jakimi się spotykamy są 2 z nich, mianowicie ulewania bądź kolki. Z uwagi na niedojrzałość przewodu pokarmowego po urodzeniu, refluks żołądkowo-przełykowy objawiający się w postaci ulewań jest częstą sytuacją po urodzeniu. Z uwagi na niedojrzałość przewodu pokarmowego po prostu mleko po nakarmieniu cofa się z żołądka do
jamy ustnej i może przedostawać się na zewnątrz w postaci cienkiej stróżki bądź szerszego strumienia. Ulewania zawsze należy różnicować z wymiotami, które są przedostaniem się dużej ilości pokarmu na zewnątrz na skutek skurczów mięśni tłoczni brzusznej. Ulewania wynikają, jak wspomniałam, z niedojrzałości przewodu pokarmowego. W związku z tym możemy zastosować kilka praktycznych wskazówek, aby móc zapobiegać występowaniu ulewań, jeśli takie mają miejsce, niezależnie od tego, czy noworodek jest karmiony piersią, czy też odciągniętym pokarmem, czy też mieszanką sztuczną. Ryzyko występowania ulewań jest podobne niezależnie od stosowanego pokarmu. W związku z powyższym warto zastosować niektóre z takich praktycznych działań, aby zapobiegać ulewaniom, zwłaszcza na przykład jeśli one miały miejsce w przypadku poprzedniego dziecka. Otóż jeśli chodzi o prewencję ulewań, jednym z takich sposobów jest utrzymanie noworodka w pozycji pionowej po karmieniu do około 15-30 minut po karmieniu. Niezależnie od tego, czy słyszeliśmy odbijanie, czy nie, ponieważ może on odbywać się w sposób na przykład cichy, że go nie usłyszeliśmy, taki czas byłby wskazany, aby w tej pozycji dziecko było przytrzymane, nim ułożymy je w łóżeczku, niezależnie czy było karmione piersią, czy też mieszanką początkową. Jeśli noworodka kładziemy po karmieniu, warto ułożyć go na boku, aby również, gdyby miało mleko się wydostać z przewodu pokarmowego i doszło do ulewania, zapobiec zachłyśnięciu ewentualnemu dziecka. Ważna jest również pozycja w trakcie karmienia. Warto zwrócić uwagę na pozycję głowy i powinna ona być powyżej poziomu klatki piersiowej i jamy brzusznej u dziecka w trakcie karmienia, uniesiona wyżej niż korpus dziecka, co również sprzyja przedostaniu się mleka do żołądka. Można posiłkować się również mieszankami antyrefluksowymi, jeśli do takich ulewań dochodzi. Jeśli mówimy o fizjologicznym refluksie żołądkowo-przełykowym, to powyższe wskazówki powinny być pomocne, natomiast jeśli mimo to dochodzi do ulewań, które są uciążliwe i mimo iż zastosowaliśmy powyższe praktyki i mają dalej one miejsce, trzeba to skonsultować z lekarzem. Natomiast w przypadku kolek, które tak naprawdę dotyczą dzieci w wieku starszym, mogą one również pojawiać się u noworodków, kiedy również dochodzi do kilku niekorzystnych warunków. Warto w prewencji kolek zastosować karmienie bezpośrednio po obudzeniu się dziecka lub też bezpośrednio, kiedy nadchodzi pora karmienia. Warto unikać sytuacji, kiedy dziecko długo płacze i głośno domagając się karmienia, co sprzyja temu, że połykane jest wówczas powietrze, które następnie przedostając się do przewodu pokarmowego powoduje powstawanie kolek. W przypadku prewencji kolek warto zastosować masaż brzucha zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Warto również układać dziecko na brzuchu w sytuacji, kiedy jesteśmy obecni w pobliżu i nie śpimy. Również taką skuteczną praktyką jest kangurowanie, czyli umiejscowienie dziecka brzuszkiem do swojej klatki piersiowej bądź brzucha, co również sprzyja motoryce przewodu pokarmowego i lepszemu trawieniu mleka, które przedostało się do żołądka. Jeśli mimo zastosowanych praktyk również kolki mają miejsce i towarzyszy im długi, nieukojony płacz dziecka, należy to skonsultować z lekarzem. To wszystko, jeśli chodzi o karmienie noworodków i zapraszam na kolejny odcinek na kanał Wiedza z neonatologii. Do zobaczenia!